Witam Was ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić nastaw z cukru na księżycówkę. Dobrą, domowej roboty. Ja używam podstawa do tego to jest ta słynna proporcja 1410, ale nie jest tak dokładnie, dlatego że ja wolę to robić na zasadzie proporcji cukru, zawartości cukru w wodzie. Mam do tego takie urządzenie. Mam do tego takie urządzenie, co mierzy zawartość cukru w cukrze. I staram się utrzymać, żeby było około 22% cukru na stawie. Dlaczego? Dlatego, że to jest mniej więcej taka sama proporcja, jak się używa do produkcji wina. I to mi daje bardzo dobre efekty. Woda, jak widzicie, już się gotuje. W każdym garnku mam 15 litrów i w każdej misce mam 4,4 kg cukru. Dlaczego 15 kg? Dlatego, że te moje zbiorniki do fermentacji mają pojemność 19 litrów i żeby ich nie napełniać zupełnie, no to właśnie robię 15 litrów wody. Jak dodaję 4,4 kg cukru, to mi to daje około 17 litrów płynu. Do tego później dodaję, to Wam pokażę, 75 g drożdży suchych i to jest wszystko. Także w tej chwili ta woda się grzeje, cukier już odmierzony jest. Wsypuję całą zawartość cukru do każdego garnka. Trochę to zamieszamy. No i czekamy, aż woda się zupełnie zagotuje. Bardzo dobrze jest zagotować tą dobrze wodę, nie tylko dlatego, żeby się cukier dobrze rozpuścił, ale jakiekolwiek tam bakterie czy coś, żeby to wszystko było martwe. Także poczekamy, aż się zagotuje wodę, a w tym czasie pokażę Wam, jak należy zdezynfekować zbiornik do fermentacji. To są moje zbiorniki do fermentacji. Kupiłem je na Mercado Libre, to jest takie coś tu w Meksyku jak w Polsce Allegro. To jest plastik specjalny do użytku spożywczego. Także sprawa jest taka, to musi być czyste i zdezynfekowane przed fermentacją. Mam taki płyn specjalny, który się rozrabia z wodą. Na litr wody 1,5 ml tego płynu, który używa się w przemyśle piwowarskim do dezynfekcji zbiorników. Także to jest rozcieńczone, dobrze wymieszane i należy tylko dobrze spryskać te fermentadory. I po spryskaniu odstawić na jakieś 20 minut, a następnie tylko odwrócić, żeby to ściekło i tego już nie należy płukać. Ten płyn nic nie jest szkodliwy, on ma tylko obciec ze zbiorników i to wszystko.
Także to ładnie trzeba. Ja i nawet trochę tutaj dookoła pryskam, to nic nie przeszkadza. Niech jakakolwiek bakteria albo jakieś drożdże, które tutaj z dżungli się szwędają, niech nie robią bałaganu. Pokrywkę też ładnie trzeba opryskać. I to jest właściwie całe przygotowanie. Jak się wszystko już zagotuje i będzie gotowe, to trzeba tą wodę ostudzić do temperatury pokojowej. No i później zmieszać z drożdżami, nalać do fermentadorów i oczywiście też napowietrzyć. Także jak to będzie gotowe, to wrócę i wszystko pokażę. No, jeden gar nastawu już ostygł, także trochę przelałem już do zbiornika do fermentacji, przelałem trochę płynu tego nastawu. Tu wsypałem 75 gramów suchych drożdży. Zalałem trochę tym płynem, tą zalewą słodką, żeby te drożdże obudzić. Jak widzę, one już zaczynają pracować, także wlewamy je do fermentadora. Wlewamy drożdże do fermentadora. Trochę wleję płynu, żeby to opłukać. Teraz, zanim wleję wszystko, to trochę to mieszam. Mieszam i jednocześnie napowietrzam tym takim mikserem. Niedużo, tak żeby się tylko dobrze rozprowadziło i było trochę powietrza, bo powietrze bardzo pomaga w fermentacji. Także teraz zamykam, wlewam wszystko. Tak wlewam, żeby mniej więcej do 85-90% pojemności tego zbiornika. O. To jest wszystko. No i ponownie to mieszam, żeby to było ładnie, równomiernie rozprowadzone. Dobrze przykrywamy. No i wkładamy rurkę fermentacyjną. Ja tu mam taką trochę inną. Do niej można wlać wodę, ale ja wlewam alkohol, dlatego że tutaj klimat to jednak jest gorący. W tej dżungli jest wiele różnych dzikich drożdży. Także lepiej to ładnie odizolować od mojej fermentacji.
To jest mój pogon, także i tak tego nie piję, ale do fermentacji, do tej rurki się nadaje jak najbardziej. No i to jest właściwie wszystko. Jeszcze trzeba przykleić papierek z datą no i poczekać. Ja jeszcze muszę poczekać, aż się zrobi, aż się ostudzi drugi garnek i zrobię taki drugi fermentator, żeby było wystarczająco na destylację, która potem nastąpi. No, już wszystko gotowe. Data już jest. Minęło zaledwie pół godziny, a już zobaczcie, jak pięknie bąbluje. I niech tak sobie bąbluje. Generalnie to po 2 tygodniach to już jest gotowe. Ale ja trzymam to 3 tygodnie. Zauważyłem, że po 2 tygodniach te drożdże jeszcze pracują. Wolno, ale pracują. I że po 3 tygodniach uzyskuje lepszy i więcej alkoholu. Także mi się nigdzie nie spieszy. Trzymam to 3 tygodnie i jak będzie gotowe, no to się zobaczymy przy destylowaniu.